Witam Was serdecznie na moim kanale. Nazywam się Julia Trawińska i w dniu dzisiejszym zapraszam Was do obejrzenia relacji z pierwszego sympozjum naukowego, które odbyło się na Politechnice Bydgoskiej. Po konferencji w Monako, o której możecie również posłuchać na tym kanale, zostałam zaproszona do wygłoszenia wykładu na temat autorskiej innowacyjnej terapii, mojej innowacyjnej terapii, którą stosuję w klinice długowieczności, klinice WIMED na co dzień w mojej praktyce klinicznej. Zostałam zaproszona na Politechnikę Bydgoską przez panią profesor Annę Długosz oraz panią dr Violettę Tomaszewicz, którym serdecznie za to dziękuję. Zapraszam do obejrzenia mojego wykładu, do dowiedzenia się, na czym polega ta innowacyjna terapia i jak fantastyczne efekty osiągają nasi pacjenci. Pani Julia Trawińska reprezentuje Centrum Medyczne WIMED. Chciałabym tu przedstawić pokrótce osobę pani Julii. Osoba specjalizuje się w diagnostyce nutrimurologicznej i nutrigenetycznej. Jest naprawdę wspaniałym, doskonałym ekspertem w zakresie personalizacji odżywiania i żywieniowego wspomagania leczenia chorób przewlekłych. Zarządza kliniką Centrum Medyczne WIMED w Warszawie. Propaguje i stosuje w swojej klinice innowacyjne podejście personalizowanej, funkcjonalnej medycyny stylu życia. Współpracuje ściśle z ośrodkami naukowo-badawczymi w Polsce, jak również we Włoszech, w Austrii i Stanach Zjednoczonych. I jedno takie wydarzenie z tego roku, bardzo ważne w życiu pani Julii, to przede wszystkim została uznana za jednego z najbardziej obiecujących i innowacyjnych specjalistów młodego pokolenia w dziedzinie medycyny estetycznej i przeciwstarzeniowej na świecie i została zaproszona do przedstawienia wyników swoich badań podczas Światowego Kongresu Medycyny Estetycznej i Przeciwstarzeniowej w Monako. Warto podkreślić, że spośród setek kandydatów z całego świata zostało zaproszonych tylko 6 osób, w tym właśnie pani Julia Trawińska jako jedyna Polka. Gratulujemy serdecznie i jednocześnie zapraszam panią do przedstawienia wyników, podzielenia się swoim ogromnym doświadczeniem. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo dziękuję Pani Profesor. Bardzo chciałabym na wstępie podziękować całemu komitetowi organizacyjnemu, ale przede wszystkim właśnie Pani Profesor Długosz oraz Pani dr Violetcie Tomaszewicz za zaproszenie. Chciałabym zacząć od tego, że nasze statystyki, wyniki analizy, którą dzisiaj Państwu przedstawię, konsultowałam właśnie z Paniami Profesor oraz Panem Profesorem Carmelo Rizzo z mojej macierzystej uczelni Unicuzano w Rzymie. Przewlekłe choroby zapalne to choroby, z którymi pracuję na co dzień. To choroby, z którymi spotyka się cały czas świat zachodni. To jest wyzwanie dla świata zachodniego, z którym walczymy. Ostatnio już są wyniki, że nadciśnienie tętnicze w 2025 roku może dotknąć nawet 30% populacji. Nawet 366 milionów ludzi do 2030 roku może chorować na cukrzycę typu 2. Leczenie tych chorób okazuje się z każdym rokiem coraz bardziej kosztowne, okazuje się coraz bardziej obciążające dla systemów opieki zdrowotnej, a podstawą tych chorób zazwyczaj jest właśnie stan zapalny. Niedożywienie na poziomie komórkowym, różnego rodzaju zaburzenia lipidowe, różnego rodzaju dysfunkcje pokarmowe, które prowadzą później do dysfunkcji naczyń włosowatych, do dysfunkcji naczyń krwionośnych, miażdżycy, upośledzonego wydzielania tlenku azotu, do różnych chorób, z którymi walczą nasi pacjenci. Ta reakcja łańcuchowa bardzo często powoduje dysfunkcje mitochondrialne, powoduje różne choroby krążenia, sercowo-naczyniowe, cukrzycę, ale również starzenie się. Nie tylko na zewnątrz, ale również starzenie się mózgu, starzenie się wątroby, starzenie się płuc, starzenie się jelit, różnych organów. Ja jestem żywieniowcem klinicznym, zajmuję się rzeczywiście, jestem praktykiem, wykorzystuję nasze różne technologie w naszej klinice. Nasza klinika WIMED, która znajduje się w Warszawie, ma ponad 25 lat doświadczenia. W ciągu tych 25 lat, a 17 lat doświadczenia klinicznego w zakresie personalizowanej medycyny stylu życia i medycyny funkcjonalnej pomogliśmy już ponad 50 000 pacjentów. Utwierdziliśmy się w przekonaniu, że ta utrzymująca się nadwaga, utrzymująca się otyłość, bo to jest dzisiaj tematem mojej prelekcji, zwłaszcza w przypadku pacjentów po 40 roku życia jest bardzo, bardzo dużym wyzwaniem dla specjalistów z całego świata, szczególnie specjalistów kardiochirurgii, szczególnie specjalistów żywienia, dietetyków klinicznych. Ta nagromadzona tkanka tłuszczowa, jeżeli wystąpiła w okresie nastoletnim, przed osiągnięciem dorosłości, bardzo często predysponuje to
że później mamy jeszcze większy problem. A po 40 roku życia dużo trudniej jej się tak naprawdę pozbyć. Kluczowym wyzwaniem jest w tej chwili w tych trendach nowych naukowych skuteczna redukcja tkanki tłuszczowej, ale bez utraty masy mięśniowej. Dlatego, że po 40 roku życia bardzo ciężko pacjentom odzyskać masę mięśniową, zbudować ją na nowo. Dlatego badania pokazują, że stany zapalne wywołane właśnie tymi niekorzystnymi reakcjami na żywność, o których będę mówiła, one przyczyniają się do zaburzeń metabolicznych, do nadwagi i wykluczenie właśnie tych stanów zapalnych pozwala nam uchronić mięśnie podczas ciężkiego procesu odchudzania, podczas ciężkiego procesu redukcji. Na całym świecie walczymy z różnego rodzaju problemami otyłości, nadwagi, z tkanką tłuszczową i bardzo często mówiono, że otyłość powoduje stan zapalny. Natomiast nasze badania pokazały, że wręcz jest odwrotnie i że to stan zapalny indukuje bardzo często tą nadwagę, indukuje otyłość i różnego rodzaju problemy zdrowotne. Przewlekły stan zapalny również sprzyja bardzo intensywnemu starzeniu się. Sprzyja również przyspieszonemu starzeniu się, skróceniu telomerów, skróceniu długości telomerów, związanego właśnie z zaburzeniami bardzo często wchłaniania. Zapalenia, ten stan zapalny leży również bardzo często u podstaw tak zwanego mitochondrialnych dysfunkcji i wyrzutu nadmiernego wyrzutu wolnych rodników, ale również niedoborów składników potrzebnych właśnie do regulacji genów sirtuinowych, które również mają działać antyzapalnie. Z wiekiem postępuje również utrata zdolności organizmu do produkcji, do regeneracji, do wytwarzania komórek macierzystych. W związku z tym mamy problem z naprawianiem uszkodzonych tkanek. Tutaj wyszliśmy naprzeciw, stosując m.in. komory hiperbaryczne jako pierwsze w Polsce podmiot, który zajął się właśnie namnażaniem komórek macierzystych. Wszystko to jest bardzo często wynikiem zakłócania informacji w epigenetycznym systemie informacyjnym, który jest spowodowany właśnie stanem zapalnym. To, że nadwaga jest związana ze stanem zapalnym, było już powiedziane w 2000 roku. Natomiast przez te wszystkie lata nie powstały żadne skuteczne, ostatecznie bezpieczne, farmakologiczne sposoby leczenia. Spersonalizowane zarządzanie dietą, którym my zaczęliśmy się zajmować w naszej klinice już od wiele lat temu, wyeliminowało czynniki zapalne i pozwoliło nam poprzez wyeliminowanie czynników wywołujących nadwrażliwość pokarmową wspierać procesy metaboliczne, regulować hormony, regenerować układy funkcjonalne i dzięki temu również służyć odmłodzeniu całego organizmu. Przewlekły stan zapalny jest również bardzo często powiązany z brakiem równowagi flory jelitowej, które bardzo często również doprowadzają do przyrostu masy ciała poprzez zachowania kompensacyjne, poprzez niedożywienie, poprzez to, że pacjent je, ale się nie najada, mówiąc bardzo mocno kolokwialnie, ale również problemy nerwowe, jak zaburzenia wrażliwości na stres, kontrola impulsywności, jakieś problemy nastrojowe. Ta nadwaga jest również bardzo często powiązana z depresją, jest powiązana również z dysfunkcjami seksualnymi i zaburzeniami równowagi enzymatycznej. 80 lat temu profesor Theron Randolph, bardzo znany specjalista, który jest również serdecznym przyjacielem mojego przyjaciela profesora Karmela Rizzo, omawiał i pisał o środowiskowych czynnikach zapalnych. Mówił o endotoksynach, mówił o egzotoksynach. Dopiero tak naprawdę po 60 latach od jego pierwszej prezentacji zaczęto wykorzystywać to w badaniach, zaczęto o tym mówić i zaczęto kojarzyć zanieczyszczenia z rozwojem nadwagi, z rozwojem cukrzycy, z rozwojem chorób cywilizacyjnych i zostało to potwierdzane w klinicznych badaniach. Te zanieczyszczenia spotykamy wszędzie, w różnych produktach. Mamy dodatki do żywności, mamy barwniki, mamy toksyny, mamy smog, mamy różne tworzywa sztuczne, detergenty, kosmetyki, a to wszystko również powoduje stany zapalne. Neuroprzekaźniki również wpływają na nastrój, zaburzają produkcję, zaburzają sygnalizację głodu. Również tkanka tłuszczowa, właśnie nagromadzona szczególnie tutaj, produkuje zbyt duże ilości estrogenu, a to wszystko przyczynia się do zaburzeń równowagi hormonalnej. Dlatego zaczęliśmy bardzo głęboko patrzeć, czym są te zaburzenia metaboliczne, gdzie one leżą, dlaczego one właśnie są u podstaw tych różnych chorób przewlekłych, z którymi zmaga się tak duża grupa naszego społeczeństwa. Uporczywa nadwaga, kiedy pacjenci pomimo wdrażania różnych bardzo restrykcyjnych diet, pomimo głodówek, pomimo bardzo intensywnych treningów, nie tracą tych depozytów. Te depozyty zlokalizowane właśnie bardzo często tutaj albo w obrzękach, obrzęk lipidowy, uda, wewnętrzne, po przekroczeniu roku życia stają się po prostu traumą. Niektórzy się z tym pogodzą, a niektórzy dalej walczą, ale niestety bezskutecznie.
Terapia ketogeniczna, spersonalizowana, wieloczynnikowa terapia ketogeniczna fenotypowa, którą opracowaliśmy u nas w klinice, jest to terapia rzeczywiście mocno innowacyjna, która w medycynie przeciwstarzeniowej została wyróżniona w tym roku na konferencji w Monako, tak jak mówiła pani profesor, ponieważ ewidentnie zmniejsza stan zapalny, ewidentnie reguluje hormony, co widzimy w badaniach, ewidentnie redukuje tkankę tłuszczową poprzez krótkotrwałe indukowanie ketozy, usunięcie czynników zapalnych z diety oraz wsparcie funkcjonowania organizmu poprzez nieinwazyjne zabiegi wspierające metabolizm. Dodatkowo dostarczamy tlen do organizmu pod wysokim ciśnieniem i wspieramy usuwanie toksyn z organizmu, szczególnie właśnie u pacjentów mocno niedożywionych na poziomie komórkowym. Więc działamy synergicznie, kompleksowo z różnych stron. Przez te wszystkie lata potwierdziliśmy, że to, co działa dla jednej osoby, nie działa dla drugiej osoby. Wymagania każdego jednego pacjenta są zupełnie inne. Nie można postawić jednej terapii dla wszystkich, dla całej grupy. To zindywidualizowane podejście do tak zwanego zdrowia funkcjonalnego, czyli funkcjonowania organizmu, okazało się rzeczywiście kluczowe w naszej praktyce. I narzędzia innowacyjne, takie jak nutrigenetyka, jak kod metaboliczny, jak badania metaboliczne, jak nutriimmunologia czy farmakogenetyka dają nam możliwości. I teraz rzeczywiście mamy czas, kiedy możemy z tego korzystać. Przez wiele lat prowadzono badania, szukano dobrego rozwiązania, jak te testy diagnostyczne wykorzystywać w praktyce. Natomiast w tej chwili te testy diagnostyczne medycyny funkcjonalnej w końcu znalazły pewną równowagę między kosztami uzyskania wyników, a wynikami, jakie nam dają, możliwościami, które nam proponują. Wyeliminowanie tych źródeł właśnie stanu zapalnego dzięki odpowiedniej diagnostyce pozwala nam przywrócić prawidłowe szlaki informacyjne w organizmie, pozwala nam przywrócić funkcje trawienne, poprawia nam wyregulować metabolizm i w związku z tym wyeliminować również zapasy tkanki tłuszczowej. Te badania pokazały nam, że ta spersonalizowana terapia rzeczywiście pozwala odbudować również mikrobiom, poprawia również wchłanianie różnych mikroelementów. Celem badania była ocena skuteczności tej terapii właśnie u osób powyżej 40 roku życia, ale wzięliśmy pacjentów również z innych grup badawczych, aby zobaczyć, jak również będzie to pokazywało korelację, jeżeli chodzi o wiek, jeżeli chodzi o czas trwania terapii. W badaniu wzięło udział 62 pacjentów na zasadach, którzy zgłosili się do naszej kliniki w 2022 roku w celu właśnie leczenia uporczywej nadwagi. Terapia była odpłatna, pacjenci zdecydowali się na tę terapię, ponieważ potrzebowali pomocy i następnie pozwolili nam wykorzystać swoje badania, swoje wyniki, żeby opracować tę terapię. Czas trwania terapii był różny i zależał od konkretnego pacjenta, natomiast ta główna terapia, potem będę mówiła o przebiegu terapii, trwała od 7 do powiedzmy 110 dni, w zależności od różnych czynników, w zależności od wagi wyjściowej, od ewentualnych chorób przewlekłych, trwała rzeczywiście czasami krócej, czasami dłużej. Wykorzystaliśmy wiele narzędzi diagnostycznych, aby mierzyć skuteczność tej terapii, aby mierzyć stan pacjenta przed, stan pacjenta w trakcie oraz stan pacjenta po terapii. Między innymi takim podstawowym badaniem były testy cytotoksyczności pokarmowej, cytotoksyczności składników pożywienia. Tutaj wykorzystaliśmy testy kodu metabolicznego, które są wykonywane w Polsce, aby zidentyfikować, jakie składniki pożywienia wywołują ten stan zapalny, jakie składniki pożywienia należy u pacjenta wyeliminować, aby tego stanu zapalnego nie indukować, nie wzmacniać. Dodatkowo analizowaliśmy również kąt fazowy poprzez ocenę poziomu odżywienia komórkowego w trakcie, w trakcie i po terapii, żeby zobaczyć też, jak ten kąt fazowy rośnie, jak ten organizm się wzmacnia. Oczywiście analizowaliśmy również zmiany składu ciała poprzez medyczny analizator składu ciała. Wykorzystaliśmy również pomiary antropometryczne, wykonywaliśmy je wystandaryzowane, także pacjenci nie robili tych pomiarów sami, tylko rzeczywiście robili je nasze pielęgniarki. Analizowaliśmy również badania morfologiczne, badania biochemiczne, było około 23 parametrów krwi, jak również pytaliśmy pacjentów, przeprowadzaliśmy ankiety tak zwanej subiektywnej oceny samopoczucia. Mieliśmy tutaj 62 osoby, 44 kobiety i 18 mężczyzn. Na początku pacjenci pod moją opieką wchodzili w taki okres 10-dniowego sztucznego odżywiania. Wywołaliśmy ketozę, która polegała na podawaniu pacjentom tylko i wyłącznie wyrobu medycznego składającego się wyłącznie z aminokwasów, witamin, różnych herbat ziołowych dopasowanego indywidualnie do każdego pacjenta. Po odpowiedniej oczywiście kwalifikacji lekarskiej, bo to nie każdy się kwalifikuje na taką terapię, musieliśmy być pewni, że to jest jak najbardziej bezpieczne. Pomimo braku makroskładników odżywczych, pomimo tego, że pacjenci w tym momencie
nie spożywali posiłków, niektórzy nie pili nawet kawy, ponieważ wyszła im też w reakcji, zgłaszali zwiększony poziom energii, zgłaszali, że nie czują głodu, że organizm rzeczywiście zaczyna dawać im energię, ponieważ wykorzystywali ketony jako źródło energii. Następnie po zakończeniu tego okresu pacjenci otrzymywali bardzo spersonalizowaną, opartą na ich fenotypie dietę, bardzo zróżnicowaną i powoli wchodziliśmy w taką mocno rotacyjną dietę, ale bardzo rzeczywiście kompleksową, żeby pacjenci mogli również zmieniać swoje kubki smakowe. Oni również mówili, że mają inny smak, że zaczynają lepiej odczuwać, zaczynają lepiej rzeczywiście wchłaniać, ale też zmniejszać troszeczkę porcje, bo już rzeczywiście nie byli tak głodni. Dodatkowo podawaliśmy pacjentom, oprócz tej diety, pacjenci wykorzystywali nasze możliwości gabinetowe i poddawani byli zabiegom wspomagającym metabolizm przez okres około 3 tygodni. Indywidualnie zabiegi były dostosowywane do konkretnych pacjentów, jeżeli były takie wskazania. Między innymi właśnie też komory hiperbaryczne. Badania okazały się dla nas rzeczywiście przełomowe, ponieważ na 19 zmiennych, które analizowaliśmy, ponad 13 było istotnych statystycznie. I było to rzeczywiście bardzo znaczące. Badanie drugie pokazało nam znaczące zmniejszenie przeróżnych pomiarów w porównaniu z badaniem pierwszym. W tym między innymi rzeczywiście istotne zmniejszenie masy ciała, BMI, masy tłuszczowej, masy beztłuszczowej, ale również zwiększenie masy mięśniowej, zmniejszenie tłuszczu trzewnego, zmniejszenie obwodów talii, klatki piersiowej, obwodu bioder. Te rzeczywiście te wyniki były bardzo istotne statystycznie, co potwierdził między innymi test sumy Rank-Wilcoxona. W trakcie terapii pacjenci nie korzystali z siłowni, nie ćwiczyli, nie angażowali się bardzo mocno, ponieważ były to osoby rzeczywiście też z bardzo dużą tkanką tłuszczową, a później pokażę zdjęcia pacjentów. Natomiast po tym, jak zrzucili te kilogramy, po tym, jak odzyskali siły, byli bardziej zmotywowani do ćwiczeń. Rzeczywiście badania potwierdziły nam, że terapia zmniejszyła u tej grupy tkankę trzewną o prawie 18%, równolegle zwiększając tkankę mięśniową, masę beztłuszczową i masę mięśniową o około 5%. Terapia zmniejszyła tę niebezpieczną, całkowitą tkankę tłuszczową o 10,5%, patrząc całościowo. Badanie wykazało również dodatnie korelacje, jeżeli chodzi o czas trwania terapii, co było dla nas raczej oczywiste, bo im dłuższa terapia, tym skutkuje większym spadkiem masy ciała, większym spadkiem masy tłuszczowej, oczywiście tkanki trzewnej czy obwodów. Natomiast byliśmy rzeczywiście bardzo mocno zaskoczeni, kiedy opracowaliśmy wyniki, że wiek nie korelował znacząco z efektami terapii. Wskazując na to, że zarówno osoby młode, którym łatwiej jest zrzucić, jak i osoby po 40 roku życia, ale również osoby po 60, 65, nawet 70 roku życia uzyskują bardzo wysoką skuteczność w tej terapii. Terapia przyniosła nam rzeczywiście istotną redukcję obwodów. Co było dla mnie najbardziej istotne, to to, czego nie widać, czyli właśnie zmniejszenie tego niebezpiecznego tłuszczu trzewnego, tego tłuszczu visceralnego, którego pacjenci nie rozumieli, a my widzieliśmy po prostu w badaniach. Oprócz tego bardzo istotne dla mnie było to, żeby zwiększyć kąt fazowy, ponieważ po wielu redukcyjnych dietach, kiedy trafiają do mnie pacjenci wycieńczeni po głodówkach, po detoksach, po różnych specyfikach, ci pacjenci rzeczywiście mówią, że nie schudłem, a kąt fazowy jest bardzo niski, centyl jest bardzo niski i mamy rzeczywiście problem z odżywieniem tego pacjenta. Dieta kolejna nie działa, bo trzeba wdrożyć jakieś dodatkowe sposoby usprawnienia tego wchłaniania. Więc tutaj pokazały nam badania, że rzeczywiście mimo braku podaży początkowo wszystkich jakby makroskładników, pacjenci rzeczywiście odzyskiwali siłę i było to wzmocnienie tego kąta fazowego rzeczywiście bardzo, bardzo widoczne. Pacjenci również poprzez eliminację tych czynników zapalnych, czyli poprzez brak wywoływania stanu zapalnego w organizmie, zaczęliśmy ich dożywiać i zmniejszył się im apetyt. Bardzo często mówili, że dzięki przywróceniu też tej zdrowej flory jelitowej usprawniała się praca przewodu pokarmowego. Część z nich, która miała biegunki, pozbyła się biegunek. Terapia zresetowała im nawyki. Zrozumieli, co czują, co chcą rzeczywiście zjeść. Potrafili ponownie nauczyć się planowania posiłków, co również poprawiło ich pewność siebie, co również zaangażowało ich do wcześniej trudnych dla nich czynności takich codziennych. Terapia rzeczywiście jest terapią bardzo przyjazną dla stawów. Pozwala uniknąć obciążenia stawów. Wielu pacjentów po 45, 50, 60 roku życia przychodzi i mówi: ja ćwiczę 6 razy w tygodniu, 7 razy w tygodniu, rano, wieczorem
i nic nie działa. A bolą stawy, ponieważ ta nadwaga cały czas ich obciąża. Więc tutaj terapia nam pokazała, że rzeczywiście, jeżeli już też były ból, to zmniejszenie tego stanu zapalnego pozwalało nam poprawić samopoczucie przy jednoczesnym właśnie zmniejszeniu bólu. Obniżaliśmy również poziom glukozy, obniżaliśmy poziom trójglicerydów, poprawialiśmy również parametry tarczycy, trzustki, wątroby bardzo znacząco. Nie mówiąc właśnie o tym, o tej poprawie struktury masy mięśniowej, rozkładu tkanki tłuszczowej, bo bardzo często mamy tak, że na przykład na 19 kg straconych mamy 18 kg straconych tkanki tłuszczowej, a tylko 1 tkanki mięśniowej, więc jest to rzeczywiście spektakularne, są to wyniki. Pacjenci, na następnym slajdzie chciałabym Państwu pokazać również wyniki pacjentów, zdjęcia tych pacjentów, którzy zgodzili się pokazać swój wizerunek, pokazać jak to wszystko wyglądało, jak wyglądało przed i po i w jakim czasie ci pacjenci rzeczywiście tracili czas. Pan Michał trafił do mnie pod koniec grudnia 2021 roku. W ciągu 3 miesięcy udało nam się zredukować masę ciała o prawie 24 kg. Był u mnie w zeszłym tygodniu na kontroli i utrzymał to całkowicie. W tej chwili mamy 89,5 jeszcze, mimo już normalnego jedzenia, wyjazdów, różnego rodzaju wakacji. W tej chwili prowadzę również jego żonę, akurat nie mam teraz zdjęć, natomiast jego żona miała też colitis ulcerosa, bo jak pan Michał poczuł się dobrze, to przysłał swoją żonę, która od 7 lat prosiła o pomoc różnych specjalistów. Trafiła do nas. 2 dni temu dostałam od niej informację, że po raz pierwszy od 3 miesięcy przespała 3 noce z rzędu, więc czuje się dobrze, nie ma krwi w kale, zrzuciła też kilka kilogramów i czuje się po prostu fantastycznie. Więc też prowadzę ich. Prowadzę jeszcze jego kuzynkę, ciocię i jego brata w tej chwili. Więc pacjenci też, czując się dobrze, mając efekty, utrzymując efekty, pokazują i mówią to dalej. Następnie mamy troszkę młodszego, 38-latka, pana Marcina, który zgłosił się akurat w marcu. Tutaj trwało to 6 miesięcy, dlatego że on też wyjeżdżał, był za granicą, więc pomiar mam późniejszy. Natomiast sam efekt mieliśmy już w czerwcu, terapia trwała 3 miesiące. Nie ćwiczył w tym czasie, to też jest bardzo ważne podkreślenie. On naprawdę nie był na siłowni w tym czasie w ogóle. Po prostu to wszystko, jeżeli dożywimy organizm, to się wszystko bardzo ładnie wchłania i regeneruje. Pani Anna w ciągu ponad troszeczkę 3 miesięcy, 18 kg. Ona dopiero we wrześniu, 15 czy 10 września zaczęła chodzić na siłownię i zaczęła pływać. Pani Ania też była u mnie jakiś miesiąc temu. W tej chwili ma 74, 75, ten kilogram, 2 wróciły. Pani Ania również miała insulinooporność bardzo zaawansowaną. W tej chwili wszyscy, diabetolog i inni lekarze mówią, że już tego problemu nie mamy. Pan Łukasz trafił do mnie za namową żony, która powiedziała, że musi zrzucić kilka kilogramów, że po prostu potrzebuje go odmłodzić. Okazało się kilkanaście w bardzo krótkim okresie. W tej chwili pan Łukasz dalej to utrzymał, prowadzę jego tatę, prowadzę ich przyjaciół, ponieważ wszyscy przychodzą i mówią, nie mogę w to uwierzyć. Jego krawiec do mnie zadzwonił i mówi, byli u mnie kupić garnitur na ślub przyjaciół. Powiedzieli, że schudł. Myślałem, że 2-3 kg, że to jest żart, jak zawsze, jak wszystkie diety. Jak go zobaczyłem, szyjemy na nowo i w tej chwili prowadzę też tego krawca, więc rzeczywiście gdzieś tam to poszło falą. Pani Mariola w ciągu, tutaj akurat 5 miesięcy, mamy 19 kg, też utrzymała, bo ja tych pacjentów rzeczywiście monitoruję. Dalej utrzymana masa ciała, jesteśmy dalej w kontakcie, follow-up, już je całkowicie normalnie. Pani Mariola była akurat teraz na wakacjach we Włoszech, więc była i pizza, i makaron, i nie ma żadnego problemu, waga się nie zachwiała, ponieważ ma wyrównany metabolizm, więc jej organizm poradził sobie z tym ewentualnym stresem oksydacyjnym, które wywołały produkty, które co do zasady może nie są super zdrowe. Pani profesor wspomniała o konferencji w Monako. Rzeczywiście miałam tę przyjemność wystąpić, zarówno być wyróżnioną w konkursie właśnie Young Career Disruptor Innovators, ale również w 2 kategoriach konkursu Monako AMWC Awards. W 2 kategoriach zgłosiłam moje przypadki i pacjentów i w obu kategoriach dostałam się do finałów. Jako jedyna również Polka spośród ponad 1000 zgłoszeń. Moja terapia, case pacjenta, który zaraz Państwu pokażę, został uznany za jeden z 3 najbardziej spektakularnych i najbardziej bezpiecznych na świecie.
Obok tutaj dwóch bardzo doświadczonych również naukowców, jednego ze Stanów, drugiego z Brazylii, którzy mają powiedzmy jakieś 25-26 lat więcej doświadczenia takiego rzeczywiście klinicznego, praktycznego niż ja, więc poczułam się oczywiście wyróżniona. Pierwsza tak ogromna konferencja, 3 ogromne wyróżnienia. To było niesamowite, bo zobaczyłam, jak wielu naukowców, jak wielu kosmetologów, jak wielu dermatologów, lekarzy medycyny estetycznej wchodzi w tę nową erę, w której my już jesteśmy w naszej klinice, żywienia, personalizacji, holistycznego podejścia. Pacjent, którego przedstawiłam tutaj, którego historia zainspirowała mnie, żeby przedstawić jego historię, wyglądał w ten sposób. Pan Michał zgłosił się do nas, to jest 43-letni mężczyzna. 43 lata. Pan Michał ważył 154 kg, 153,6. Brał leki na depresję, brał leki na nadciśnienie, brał leki cukrzycowe, brał leki oczywiście różnego rodzaju, które nie wiedział, co bierze. Kiedy zapytałam, co suplementuje, powiedział, nie wiem, no, co tam wpadnie, co tam trzeba. Miał chyba 4 leki antydepresyjne i nie mógł sobie z tym poradzić. Pracował na najwyższych obrotach, koszule oczywiście na miarę, bo nic nie było dla niego dostępne. Pan Michał bez ćwiczeń, bez intensywnych ćwiczeń schudł 54,5 kg w ciągu niecałego pół roku. To jest jego żywe zdjęcie, on w tym momencie nie ćwiczył, robiliśmy zabiegi na ciało wspomagające, ale nie żadne bariatryczne, nie usuwanie, nie chirurgiczne, tylko modelowaliśmy lekko sylwetkę, natomiast przede wszystkim właśnie przeszedł tę naszą spersonalizowaną terapię funkcjonalną, ketogeniczną i zmienił swój styl życia. To się odbyło w zeszłym roku. Pozwoliłam sobie tutaj wrzucić również jego wyniki. Masa ciała ze 154 prawie kilogramów do 99. Po 1,5 roku od terapii waży w tej chwili 98 kg i ta masa ciała nie skacze, jest cały czas stabilna przy 1,80 m. Hemoglobina obniżyła się w ciągu około pół roku z 15,9 do 13,3. OB spadło do 3 z 11. Stan zapalny się obniżył, CRP. Mocznik również obniżył się. Kwas moczowy dalej jeszcze trochę wysoki, ale on był dalej w ketozie przy drugim badaniu. Homocysteina nam bardzo ładnie spadła. Glukoza, zobaczcie Państwo, prawie 100, nagle mamy 86, które dalej się utrzymuje. Pan Michał również miał problemy z cholesterolem. To był wynik 238, to był wynik już po lekach, przez wiele lat branych lekach cholesterolowych. W tej chwili nie bierze żadnych leków i ma cholesterol poniżej 180. Trójglicerydy również nam spadły drastycznie, cholesterol LDL, ale również uległy obwody zmniejszeniu. W klatce piersiowej straciliśmy prawie 30 cm, w samej talii 37 cm, 32 w pępku i 18 cm w biodrach. Również było dla mnie ważne, żeby wzrósł poziom witaminy D3 i po kilku miesiącach również wzrósł nam poziom witaminy B12. Pan Michał, kiedy zadzwoniłam do niego po 1,5 roku terapii, poprosiłam: Panie Michale, chciałabym przedstawić Pana terapię na konferencji w Monako. Czy mogę udostępnić szerszemu gronu Pana wizerunek, Pana efekty? Wysłał mi zdjęcie, mówi: jasne, nie ma żadnego problemu, proszę wysyłać, będę się cieszył. Ogłoszenie wyników miało miejsce w jego urodziny, więc tym bardziej świętowaliśmy razem. Też prowadzę jego żonę, która miała raka korzenia trzustki, żyje, ma się dobrze, nie ma żadnych przerzutów, jest rzeczywiście bardzo fajnie. Współpracowaliśmy bardzo mocno razem z jej onkologiem. Teraz na koniec chciałam Wam pokazać jeszcze, to nie jest tak, że my tę terapię przeprowadziliśmy w tamtym czasie i koniec, ta terapia już nie jest stosowana. Te wyniki, które przeprowadziłyśmy, które pomogły mi opracować tutaj pani profesor i pani doktor Tomaszewicz, to są wyniki naszej terapii, za którą pacjenci zapłacili, przeszli tę terapię, a następnie udało nam się opracować wyniki tych terapii. Ta terapia jest cały czas stosowana w praktyce, każdego dnia, nawet na sali jest jedna moja pacjentka, która jest też efektem tej terapii, więc bardzo mi miło. I pozwoliłam sobie też wrzucić tutaj zdjęcie ostatnich sukcesów. To jest dziewczyna, która od 4 lat walczyła z insulinoopornością. Młoda dziewczyna, bo 23 lata, dosyć mocno znana publicznie, ale wszystko robiła. Ona już nie jadła nic, po prostu kompletnie nic. Ćwiczyła non-stop, a cały czas
spuchła. Widzicie Państwo na tym zdjęciu po lewej stronie, nie tylko jest lekka nadwaga, ale ona jest po prostu obrzęknięta, spuchnięta i nie mogła sobie z tym poradzić. Tu jest zdjęcie akurat porównawcze po pierwszych 2,5 miesiącach naszej terapii. Miałyśmy już 14 kg, wtedy nagrywałyśmy pierwsze filmy. Natomiast 2 tygodnie później miałyśmy już kolejne 5 kg na minusie i w tej chwili Bogusia wygląda właśnie tak. I o nich rzeczywiście bardzo dużo się mówi. W ostatnim czasie również pomagałam pacjentce, którą akurat tutaj drugi nasz pacjent, pan Maciek, miał okazję nagrywać historię pani Agaty. 20 kg w ciągu tych ostatnich 2 miesięcy. Pani Agata jest cały czas pod moją opieką, bo dalej jesteśmy w terapii. Jeszcze kolejne 10 kg chcemy zrzucić. 45 lat, non-stop biegunki, non-stop bóle brzucha, po wszystkim. Nieważne, czy McDonald's, czy sałatka, ogromne bóle, o czym będziecie Państwo mogli też zobaczyć w filmie, o którym ona będzie mówiła. Podejrzewam, że jakoś w lipcu pewnie ten film się pojawi. I tego po prostu nie ma. Ona żyje pełną życia, ma mnóstwo energii i rzeczywiście może być wydajna w pracy, może rzeczywiście spełniać się i robić kolejne rzeczy. No i też tak na koniec pacjent, to nie jest tak, że są tylko pacjenci młodzi, piękni, zdolni i którzy mogą sobie z tym poradzić, ale są też osoby starsze, które potrzebują pomocy. To jest pan Marian, który ma 72 lata. Bardzo baliśmy się poddać go tej terapii, ale miał bardzo dobre wyniki. W ciągu 2 miesięcy zrzucił nam prawie 15 kg. Moja mama, która kiedyś opiekowała się panem Marianem, bo wrócił do nas, żeby się wzmocnić po 12 latach, zobaczyła wyniki. W trakcie tej terapii 14, 18, 55 kg stracone, ale masa mięśniowa wzrosła mu o 6 kg w międzyczasie. Więc rzeczywiście tych kilogramów jest dużo więcej, bo rzeczywiście ta tkanka się przebudowała i byłyśmy zaskoczone wynikami tych badań. I dalej jesteśmy oczywiście z nim, w tej chwili jesteśmy na etapie stabilizacji tego ubytku. To, co nam się udało potwierdzić w naszej już 17-letniej tradycji, a przede wszystkim w ostatnich 4 latach, kiedy ja rzeczywiście bardzo intensywnie pracuję z pacjentami w klinice, nie tylko ze specjalistami szkoląc, ale przede wszystkim już rzeczywiście w klinice, że szybka redukcja masy ciała nie musi wiązać się z ryzykiem utraty masy mięśniowej. Da się uzyskać szybką redukcję wagi bez efektu jojo, bez aktywności fizycznej intensywnej, bez niedożywienia, ale trzeba to zrobić rzeczywiście właściwie i odpowiednio dożywić tego pacjenta. Proces odmłodzenia organizmu prowadzi również do regeneracji skóry, więc kiedy mówimy o skórze, dzisiaj będą fantastyczne 2 prezentacje, ja już czekam szczególnie na ten zabieg, który tutaj będzie się odbywał. To jest fantastyczne działanie, które jest nam potrzebne, ale jeżeli pacjent cały czas będzie się starzał również od wewnątrz, to ta skóra będzie też nie wyglądała tak, jak ma wyglądać. Więc trzeba spojrzeć na to kompleksowo, holistycznie, żeby tego pacjenta wzmocnić. W tej chwili ta medycyna, pacjenci oczekują nie tylko odmłodzenia po prostu liftingów. Na konferencji w Monako wszyscy naukowcy, komitet organizacyjny błagał, żeby nie robić filerów, wypełniaczy, żeby nie zmieniać tej twarzy otłuszczonego pacjenta poprzez wypełniacze i poprzez modelowanie tkanki czy wciskanie kwasu hialuronowego, który czasem jest potrzebny, ale żeby właśnie spojrzeć od wewnątrz, żeby właśnie zobaczyć, jaki jest problem tego pacjenta. W związku z tym bardzo często współpracujemy z kosmetologami, dietetykami, żywieniowcami, lekarzami, którzy najpierw wykonują badania, weryfikują stan zapalny, a później jeszcze dodatkowo upiększają, wzmacniają, nawilżają, żeby rzeczywiście ten pacjent mógł długo cieszyć się zdrowiem. Pamiętajmy również, że takie różnego rodzaju właśnie metody odchudzania mogą powodować nagłe zmiany w skórze, różnego rodzaju zmarszczki, zwiotczenie, utratę elastyczności. Kiedy to już się wydarzy, to bardzo ciężko jest to odwrócić, dlatego trzeba to robić równolegle, systematycznie. My zawsze mówimy o tym, że kiedy pacjent się odchudza, w tym czasie róbmy mesoterapię, róbmy w tym czasie jakieś bodyliftingi, faceliftingi, żeby właśnie wspomóc go funkcjonalnie. Nasze badanie również pokazało, że te wyniki są rzeczywiście spektakularne, ale dają możliwości, to personalizacja daje możliwości, daje wyniki niemożliwe do osiągania wieloma innymi metodami, niezależnie od wieku pacjenta, w zależności właśnie u młodego osoby i u osoby starej. Te wieloczynnikowe terapie okazują się bardzo skuteczne, ale przede wszystkim satysfakcjonujące dla nas, dla specjalistów, którzy pracujemy z pacjentami, bo to my mamy tę radość, kiedy słyszymy, że jest efekt.
Nie wiem, czy prezentacja będzie udostępniana. Jeżeli będzie taka chęć, to ja serdecznie zapraszam. Uwzględniłam tutaj różne źródła w bibliografii, ponieważ już właśnie, tak jak mówiłam, w 2000 roku mówiono o tym, że otyłość powoduje ten stan zapalny, ale ta praktyka pokazuje, że jest zupełnie odwrotnie. A warto gdzieś tam sięgnąć też do tych badań, zobaczyć, jak to kiedyś było postrzegane, jak jest teraz to wykorzystywane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zachęcam do dyskusji. Tak starałam się skrócić. Jeżeli są jakieś pytania, to serdecznie zapraszam. Będzie mi bardzo miło. Zapraszam na dyskusję. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, bardzo proszę. Nie? Będzie. Będzie. Które były stosowane u pacjentów wymagających Mhm. pracy ze skórą. Mhm. Tak. Wykorzystywaliśmy na przykład cell facelifting albo cell body lifting, który wykorzystuje wakuum, laser, falę radiową również, żeby pobudzić tę skórę. Czasami wykorzystywaliśmy również mezoterapię wieloigłową, również na skórę brzucha, również na rozstępy, ewentualnie na celulit. Wykorzystywaliśmy również komorę hiperbaryczną u pacjentów, którzy mieli bardzo wysoką hemoglobinę, żeby ją też obniżyć, żeby ich dotlenić, weryfikując również, pilnując oczywiście sposobu ilości nawilżenia, nawodnienia organizmu. Czasami wykorzystywaliśmy zabiegi, które często w środowisku medycznym może okazują się gdzieś kontrowersyjne, ale zabiegi oczyszczania jelita. To też było czasami potrzebne, bo jak były wysokie trójglicerydy, a pacjent spada z tkanki tłuszczowej, to te trójglicerydy idą do góry, więc trzeba było po prostu usprawnić ten metabolizm, zregenerować. Ja 2 lata temu występowałam na kongresie włoskim właśnie Towarzystwa Hydrokonterapii dla lekarzy gastroenterologów i włoskich, dla takiego wielkiego towarzystwa. I co jest bardzo ciekawe, oni przeprowadzają badania kliniczne razem z rentgenem w ogóle jelita podczas zabiegu właśnie hydrokonterapii i to też mi uświadomiło, jak mało tak naprawdę inwazyjne są te zabiegi, ale niestety są nierozumiane jeszcze u nas. Wykorzystywaliśmy również zabiegi Wakujono. Nie wiem, słyszał Pan o takim zabiegu? Wakujono jest to połączenie zabiegu Vakumet i Jonomet, Jonomet jest to zabieg, który pozwala na podanie ujemnie zjonizowanego powietrza, więc też działa bardzo fajnie dotleniająco, a Vakumet wykorzystuje zmienne ciśnienie, dzięki temu regenerujemy, jest to taka pompa dla limfy, bardzo mocna pompa, która ma przepuścić po prostu tę limfę, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, krew pompuje serce cały czas w ogromnych ilościach, natomiast limfa płynie tak, jakbyśmy wyciskali już kończącą się tubkę pasty do zębów. I teraz jeżeli jeszcze dodatkowo są obrzęki, dodatkowo jest stan zapalny w organizmie, to pacjent ma spuchnięte łydki, spuchnięte kolana, spuchnięte nogi, więc my wprowadzamy pacjenta do tego wakumedu, gdzie może się zrelaksować, przespać, zasnąć, żeby pobudzić tę limfę. Więc takie zabiegi wykorzystywaliśmy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, przepraszam, tak. Oczywiście. Patrząc na te wyniki są interesujące, imponujące. Patrząc na te daty, po których wynikamy, no to są jakieś tam w miarę aktualne, aktualne te drugie zdjęcia z prawej strony, a ten efekt jojo, ja nie jestem specjalistą, on się pojawia po jakimś czasie, czy ten wniosek, że tego efektu jojo nie ma, to nie jest zbyt optymistyczne, patrząc, że to jest kwiecień, marzec tego roku. Tak, i już tłumaczę. Ja te zdjęcia z tego roku pokazałam specjalnie, pokazując, że kontynuujemy terapię. Że ta terapia nie została przez nas zamknięta po zrobieniu wyników, tylko dalej jest wykorzystywana. Ta terapia jest stosowana w naszej klinice od 6-7 lat już. Wcześniej była troszeczkę inaczej, w ostatnich latach została uaktualniona. Natomiast nasza terapia oparta na personalizacji, na kodzie metabolicznym jest stosowana od 17 lat. Więc mamy już potwierdzone rzeczywiście, że tego efektu nie ma. Natomiast nie chciałam dawać, tak jak też naukowo pokazuje się raczej, prawda, wyniki ostatnich 3-4 lat, więc pokazuję wyniki tych pacjentów tutaj, bo też szczerze mówiąc zaczęłam jeszcze bardziej monitorować to dzięki tutaj paniom profesor, zaczęłam bardziej monitorować te wyniki pod kątem zdjęć, ale też nie wszyscy pacjenci udostępniają swoje zdjęcia. To jest też bardzo ważne, więc tych zdjęć na przykład sprzed 6-7 lat mam je, mogę je pokazać w gabinecie, ale nie na forum, bo po prostu nie mam zgody pisemnej. W ostatnich czasach, szczególnie właśnie przed Monako i po Monako, już tutaj pilnowałam tych zgód pacjentów na prezentację na forum. Więc natomiast efektu jojo rzeczywiście, jeżeli pacjent
potraktuję, może inaczej, jeżeli mogę, jeszcze jedno zdanie. To, co jest naszym chyba sukcesem w naszej klinice, to to, że dzięki tej pełnej odpłatności, której pacjent musi się poddać, pacjent zyskuje ogromną motywację i rzeczywiście chce się zobowiązać, chce działać. Jest to często dla nich bardzo trudne, bo muszą zainwestować pieniądze, ale rzeczywiście potwierdzają to, że są to zainwestowane pieniądze właściwie, ponieważ później przysyłają, potwierdzeniem tego jest przysłanie męża, siostry, babci, cioci czy dziecka. I kiedy oni zapłacą te pieniądze, kiedy oni zrobią te badania, to pacjent musi wykonać największą robotę. Ja mogę dać wskazówki. I to jest wszystko tutaj, tak, to jest wszystko tutaj. Kiedy on zaczyna się czuć dobrze, kiedy on wraca do domu i po 2 tygodniach pójdzie na tą przysłowiową pizzę, waga mu nie skoczy, bo jest wyregulowany metabolizm, ale jeszcze jest podczas kontroli i wie, że to jest chwilowe, ale skoczy mu na przykład po 3., 4., 5. pizzy, to on wie, dobra, raz sobie mogę pozwolić, ale nie 5 razy pod rząd. Więc pacjent zaczyna mieć inny styl życia, zaczyna inaczej funkcjonować, zaczyna inaczej myśleć, ale też inaczej się czuć. Kiedy zje na przykład, co pani miała na reakcji najbardziej? Truskawki. Kiedy zje truskawki, tak. Pacjent zje truskawki po 3 tygodniach eliminacji, detoksu, redukcji i nagle zje truskawki, pojawia się uczucie swędzenia, pojawia się jakiś ból, może się pojawić jakaś biegunka, w zależności co z tym pacjentowi było. Albo ospanie, tak, albo taka leniwość, brak efektywności. Więc ten pacjent też nie chce wracać do tego, co było wcześniej, bo czuje się dobrze. I pracą dobrego specjalisty jest to, żeby z tym pacjentem nawiązać taką relację, żeby on chciał potraktować to nie jako dietę. Więc ja zawsze pacjentom mówię, nie układamy diety, ja nie układam programów żywieniowych po to, żeby pani była na diecie i się trzymała, tylko zmieniamy, pracujemy na pana życiu, na pani życiu, na tym, co pan robi codziennie w domu, żeby to po prostu zmieniać, redukować, bo to, co do tej pory było, nie działa. I nie działało. Więc dzięki temu rzeczywiście tych efektów jojo, wiadomo, jeżeli pacjent odpuści całkowicie, to będzie, ale jeżeli zmienił ten styl życia i osiągnęliśmy ten sukces, a w większości osiągamy, to tego efektu naprawdę nie ma. Mhm. Super. Tak. Mhm. Mhm. Dokładnie. Dokładnie, dlatego też bardzo ważne jest dla mnie to, że pacjent podczas terapii, czy to ketogenicznej, czy po prostu żywieniowej, czy fenotypowej, po prostu czy diety, on nie może być głodny. On ma być najedzony, ale nie przejedzony, żeby właśnie nie było tego efektu jojo. I jak pacjent na przykład mi mówi, a ja pominąłem aminokwasy albo pominąłem posiłek, bo nie byłem głodny i to też miało tutaj miejsce, to ja mówię, nie może tak być, bo następny posiłek będzie po prostu wciągany, bo ten organizm będzie się rzeczywiście... Dokładnie. Także bardzo dziękuję za komentarz. Ja nie mam pytania, tylko chciałam, żeby troszkę więcej układzie metabolicznym. Ja uważam, że to jest absolutnie przełomowa rzecz. I tak inaczej... Mamy jeszcze czas, czy nie? Personalizacja. Tak. Tak. To absolutnie sprawiło moje serce. Bardzo mi miło, dziękuję. Tak, rzeczywiście kod metaboliczny to badanie, które zaczęliśmy stosować 17 lat temu. To badanie tak zwanej cytotoksyczności pokarmowej, bardzo często stawiane na piedestale razem z nietolerancjami pokarmowymi, natomiast są to dwie różne rzeczy. My wykorzystujemy trochę marketingowo słowo nietolerancje pokarmowe, natomiast rzeczywiście jest to Food Adverse Reaction Test, czyli test niepożądanych reakcji na pokarm. To badanie z krwi żylnej, które wykonujemy u pacjenta, można je wykonać jakby w całej Polsce. I to badanie pokazuje nam ponad 200 składników, na jakiej skali, w jakim zakresie pacjent musi te produkty wyeliminować. Ono różni się mocno od testów IgG, ponieważ testy IgG na przykład pokazują tylko jeden rodzaj reakcji, IgG zależnej. Testy IgE alergicznej, stricte, bardzo potrzebne, jeżeli mamy jakieś reakcje nagłe. Natomiast testy IgG to są testy przeciwciał. Test cytotoksyczności bada tu i teraz, jaki produkt rzeczywiście wywołuje stan zapalny, jaki produkt jest toksyczny dla naszej komórki. I on też się zmienia. Więc na przykład przy bardzo ciężkich
wszystkich schorzeniach. Ja pracuję bardzo dużo z atopowym zapaleniem skóry, z dziećmi z atopowym zapaleniem skóry szczególnie, z ranami na całym ciele. No to tam powtarzamy na przykład co pół roku taki test, bo te reakcje się bardzo szybko zmieniają. Ale zazwyczaj u osoby zdrowej, powiedzmy, która ma jedną, dwie choroby współistniejące, raz na półtora, raz na 2 lata powtarzamy taki test. I kiedy mamy te wyniki czerwono na białym, widzimy, że tego produktu nie można eliminować, to te składniki eliminujemy na pewien okres. Na początku wszystkie czerwone, potem kolejne wprowadzamy. To nie jest tak, że my nie jemy tego na zawsze, tylko pozwala nam ten test wykluczyć stan zapalny, usprawnić leaky gut syndrome ewentualny, który może wystąpić u pacjenta i następnie wprowadzić tak zwaną zróżnicowaną, comprehensive, pełną dietę, która pozwoli mu, że następny kod metaboliczny będzie czysty, bo to też się zmienia i ten kod metaboliczny właśnie u takich osób, które miały choroby i miały na przykład candidę, miały problem, następnie zamiast 100 reakcji jest tych reakcji 10. Więc to tak. Na czym konkretnie polega ta personalizacja, bo to jest chyba klucz. Mhm. Oj tak. Bardzo często, tak. Bardzo dziękuję też za to pytanie, bo bardzo dużo też takich przypadków jest rzeczywiście, gdzie mam też, szczególnie też osoby właśnie z problemami przewodu pokarmowego, bo one najbardziej cierpią i rzeczywiście tracą na wadze. Mam bardzo dużo mężczyzn, którzy takich po 35 roku życia, którzy ważą na przykład 64-65 kg przy bardzo wysokim wzroście i nie mogą przybrać, bo się źle czują. Więc jak najbardziej kod metaboliczny, ten stan zapalny pokazuje nam, że jest stan zapalny w organizmie. Jeżeli pacjent ma stan zapalny, a je produkty, które wywołują u niego reakcję toksyczną, to on tych produktów nie wchłania. Najważniejsza jest tutaj też chęć pacjenta, bo też pytanie, czy on nie wchłania, bo nie je, czy nie wchłania, bo rzeczywiście jest problem, czy nie wchłania, bo ma stan zapalny w jelicie, czy jest jakiś jeszcze gorszy problem, prawda, jakiś nowotwór, czy coś głębi. Natomiast bardzo często rzeczywiście, kiedy zaczynamy, na przykład pacjent mówi, jem codziennie owsiankę, to jest teraz najbardziej powszechne, a ja mam pacjentów, o których co trzeci pacjent ma owsiankę na 4. stopniu reakcji. Albo pacjentka mówi, jem cały czas sałaty, robię koktajle owocowe, a sałatę ma na 3. stopniu reakcji. To ten produkt, ten cały posiłek, który ona je, on jest niepełnowartościowy dla niej, bo wywołuje stan zapalny w jej organizmie. I jej organizm zamiast walczyć, zamiast odbudowywać te komórki, zamiast się wzmacniać, regenerować, on walczy z tym problemem i całą swoją energię wykorzystuje na to. Więc tak, wykorzystujemy. W tym właśnie badaniu stanu zapalnego, jaki wpływ cukru? Tak. Cukru i zamienników cukru. Najbardziej cukru. Tak. Cukier zdecydowanie eliminujemy. Ja nawet jak mamy stan zapalny i mam cukier trzcinowy czy cukier biały, czy w reakcji, wykluczam. Tak. Zresztą doktor Enzman czy doktor Kukliński, bo doktor Kukliński też fantastyczni naukowcy zajmujący się terapiami mitochondrialnymi właśnie. Oni też mówią cały czas, że ta fruktoza nawet może być gorsza niż cukier, więc zdecydowanie tak, dokładnie. Ja też się z tym zgadzam, także jak najbardziej. Cukier jest tutaj absolutnie niedopuszczalny w okresie terapii, ale ja też jestem z tego założenia, że nie można trzymać pacjenta na terapii 3, 4, 5 lat, jak to niestety dzieje się w wielu punktach dietetycznych czy lekarskich, gdzie pacjent jest po prostu cały czas. Tylko trzeba go uświadomić, przeprowadzić go przez proces, nie wiem, pół roku, tyle ile mamy potrzeby i żeby on zmienił ten styl życia, prawda? I potem jak on zje ten cukier, zje to tiramisu czy lody gdzieś, nic mu się nie stanie, jeżeli będzie właściwie funkcjonował przewód pokarmowy i cały jego organizm i hormony. Natomiast w momencie walki ze stanem zapalnym wszystkie produkty prozapalne trzeba wyeliminować. Przy atopowym zapaleniu skóry gluten, niestety wsiankowate, przy tarczycy tak samo. Także trzeba oprócz badania kodu patrzymy na całego pacjenta, na jego badania laboratoryjne, ale też na jednostki chorobowe. To nie może być tak, że pacjent nie je 5 lat pszenicy, nagle robi test, pszenica mu wychodzi w reakcji i on je pszenicę. Nie. Dlatego właśnie uczymy specjalistów i prowadzimy różnego rodzaju szkolenia, żeby właśnie tutaj to zrobić, bo też prowadzę fundację i szkolimy właśnie ekspertów. Czy mamy jeszcze... tak? No, tak, no to...
ocenia? Powiem tak, na pewno to, co Pan powiedział właśnie, ten cukier jest produktem mocno zapalnym i to jest rzeczywiście problem. Jeżeli mamy insulinooporność, a cały czas jemy jabłka, morele, śliwki, wszystkie owoce, jakie tylko są dostępne, to też jest, jakby wzmacniamy ten stan zapalny. Jeżeli powiem Pani na przykład, że sałata jest zdrowa, a u Pani będzie reakcja na sałatę, to tu jest problem, więc nie mogę powiedzieć, bo tak jak mówię, ja się zajmuję personalizacją, ja absolutnie nie daję żadnych zaleceń ogólnych pacjentom, bo nie wiem, muszę wiedzieć, co się dzieje i dzięki temu mam efekty, że po prostu pracuję z nimi na konkretnym przypadku. Natomiast co do zasady, no to na pewno jeżeli nie ma nietolerancji, no to, czy jeżeli jest stan zapalny, no to warto unikać części nabiału na przykład, części, żeby właśnie też nie powodować tutaj nietolerancji laktozy. Jeżeli nie wiemy, czy mamy nietolerancję laktozy czy glutenu, może warto je ograniczyć, nie wiem czy wykluczyć, ale ograniczyć, weryfikować. Fajnym rozwiązaniem jest, jeżeli czujemy, że coś jest nie tak, pisanie dzienniczka żywieniowego. Po prostu zapisanie sobie wszystkich swoich odczuć, tego co piszemy i już taki tygodniowy dzienniczek pokaże nam, że po czymś może coś być nie tak i można to potem przeanalizować. Na pewno produkty przetworzone, które też mają cukier, mąki różnego rodzaju w dużych ilościach. To są produkty, które mogą wywołać stany zapalne. Mąka pszenna, która już nie jest typową pszenicą. Warto na przykład tu rozważyć może mąkę sorgo, mąkę z komosy ryżowej, mąkę jaglaną, inne mąki, które mogą być zamiennikami, żeby też ten stan zapalny obniżyć. Ale na pewno właśnie przetworzone rzeczy, utwardzone tłuszcze, cukry, to są rzeczy, których na pewno powinniśmy absolutnie unikać, jeżeli tylko i wyłącznie chcemy zadbać jakby w domu i po prostu zredukować słodycze, to wszystko, co jest na półkach, co nasze dzieciaki męczy, więc to są rzeczy. Wszystko, jeżeli Pani nie zna składu, jeżeli nie rozumie składu, który jest na opakowaniu, ten skład jest większy niż 4 składniki, coś jest nie tak. I tego nie powinniśmy po prostu używać. Te wszystkie barwniki, erytrotyzynę, my też badamy dodatki do żywności, to jest mało czasu, ale też wprowadziliśmy badanie dodatków do żywności, więc to są te rzeczy, które na pewno trzeba wykluczyć. Dziękuję, że Pani powiedziała, że 4 składniki. Tak, maksymalnie. I tak samo na talerzu. Jeżeli my robimy danie składające się z 80 różnych składników, jest dużo różnych przepisów, 16 przypraw, 7 różnych rzeczy, 4 rodzaje kaszy i jeszcze 2 rodzaje mięsa, jak ten biedny organizm, który i tak ma full roboty każdego jednego dnia, jak on ma to wszystko strawić. Więc ja też jestem zwolennikiem jak najprostszych diet, żeby czuć smak, po prostu czuć smak, cieszyć się tym smakiem, rotować, rozwijać dietę. Kiedy Państwo jedliście ostatnio koper włoski? Ktoś z Państwa jadł w tym tygodniu koper włoski? Na przykład, a teraz jest na niego sezon. Kto z Państwa jadł borówki wczoraj? No to już trochę więcej, antyoksydacyjnie, nie? Więc to są takie rzeczy, które warto... Dziękuję bardzo. Tak. Jeszcze jedno pytanie, bo to, co Pani przedstawiła, to dieta. Żywienie, tak. Terapia. Żywieniowa. No właściwie włączająca też dietę ketogeniczną. Nie dietę włączającą, ale proszę dokończyć pytanie, tak. Przepraszam. Jako jeden z elementów tej całej terapii wymieniła Pani też... Wymieniłam, że jest dieta, a nasza terapia różni się od diety ketogenicznej. No to powiem, co mi przeszło Dobrze. przez myśl i pewnie paru osobom tutaj, że tak naprawdę wobec tego, że są takie spektakularne rezultaty, to tą dietę ketogeniczną sama mogę także zastosować. I teraz pytanie, jak długo można stosować? No właśnie nie do końca, bo podczas diety ketogenicznej zaczyna Pani wybierać dużo różnych mięs, dużo różnych tłuszczy, a tutaj nie ma Pani nic. Tu ma Pani czyste aminokwasy, produkt medyczny tylko i wyłącznie zatwierdzony pod kontrolą lekarza. Przy diecie ketogenicznej mam przyjaciela teraz, 34-letniego, który stwierdził, jego siostra była naszą pacjentką, przeszła terapię, zrzuciła 19 kg, jej narzeczony Francuz też przeszedł terapię, a mój przyjaciel najbliższy stwierdził, ja sobie poradzę. To taka anegdotka i gdzieś tam właśnie sytuacja, kiedy ktoś się gdzieś nie słucha, powiedzmy. No i Patryk przeszedł dietę ketogeniczną. Właśnie sobie wykupił dietę ketogeniczną u bardzo znanych specjalistów. Stosuje tę dietę z cholesterolu, który mieliśmy 170, w tej chwili jest 386 i jest płacz i zgrzytanie zębami. A moja pacjentka właśnie na przykład Bibi, cholesterol 280, w tej chwili ma 172. W podobnym okresie, bo w samych aminokwasach są to czyste aminokwasy, poszatkowane, strawiane w 100%. Jeżeli mamy białko z mięsa czy tłuszcze z mięsa, tam jest dużo więcej składników. Dodatkowo to mięso ma długie włókna, więc też jeżeli go odpowiednio nie posiekamy, nie spreparujemy odpowiednio, czy będziemy na przykład dodawać sobie olej kokosowy MCT, będziemy mieli stan zapalny,
Nie da rady. Bogusia na przykład w live'ie ostatnio na Instagramie powiedziała: byłam na diecie ketogenicznej 3 miesiące, tyłam non-stop, bo okazało się, że mam reakcję wieprzowinę, mam reakcję wołowinę, mam reakcję czarny pieprz. Więc dieta ketogeniczna jest wartościowa, jeżeli jest spersonalizowana i jeżeli rzeczywiście monitorujemy kwas moczowy, mocznik, żarninę, glukozę, te wszystkie wskaźniki i oczywiście też trójglicerydy, spadek tkanki tłuszczowej. Natomiast na diecie ketogenicznej kwas moczowy rośnie dużo szybciej. U nas podczas 10 dni na przykład jest 4 kwas moczowy, więc jeszcze powiedzmy jest akceptowalne. Wymieniłam, że Ale na jest dietach dieta, a idzie nasza do terapia 12 różni się od do diety 11, ketogenicznej. więc to już robi się niebezpiecznie, bo przewlekle utrzymany wysoki kwas moczowy może być bardzo niebezpieczny dla układu tak naprawdę żywego wobec tego, że są nerek. takie Także spektakularne my właśnie to próbujemy same pokazać, że to nie jest dieta tak się ketogeniczna, tylko zastosować. nasza opracowana terapia, która wieloczynnikowo patrzy na pacjenta i jasne, trochę tam z diety jest, ale pacjent, przykładowo, pacjent mi nie je oleju kokosowego, nie polewa tym olejem kokosowym sobie całej sałatki i nie wsuwa mi kawałka tłustego mięsa, tylko na przykład robi fantastyczną jakąś super zieloną sałatkę, różnego rodzaju zieleniny, kiełki, robi kapustę kajlan, pak choya z czymś i do tego na przykład bierze jakiś gulasz czy mięso. Przykładowo jako pierwszy posiłek, czy robi sobie rybę super pieczoną z warzywami i z sałatą czy z rukolą na początku. Więc raczej idziemy właśnie w takie mniej obciążające i mniejsze też porcje, nie tłuste. Dobra? Tak? Bardzo Państwu dziękuję za dużo pytań. Bardzo dziękuję. Jestem już po wykładzie, po mojej prelekcji podczas sympozjum naukowego na Politechnice Bydgoskiej. Jest mi bardzo miło i bardzo się cieszę, że moja prezentacja wywołała lawinę pytań. Pytań, które otworzyły pole do szerszej dyskusji. Rzeczywiście to, co robimy od lat w naszej klinice długowieczności, klinice WIMED, jest innowacyjne, jest bezpieczne, jest skuteczne, bardzo efektywne i wywołuje bardzo wiele emocji, fantastycznych emocji. Bardzo dziękuję wszystkim obecnym na konferencji, dziękuję komitetowi organizacyjnemu, a w szczególności pani profesor Annie Długosz oraz pani Violetcie Tomaszewicz za zaproszenie i zapraszam serdecznie do śledzenia Politechniki Bydgoskiej i kolejnych wydarzeń. Jeżeli macie pytania, piszcie w komentarzach. Zostawcie łapkę w górę, udostępniajcie ten film i zasubskrybujcie ten kanał. Do zobaczenia w następnych filmach.